"No, why don't you be the guy who's going to be the bridge between Marvel and Lucasfilm?" So that's how I became the executive editor on the Star Wars titles, comic book titles. Więc kiedy ta sama sytuacja przydarzyła się z Lucasfilmem, ponieważ ja już byłem jakby tak przetrenowany, takim byłem dobrym ambasadorem marki, poproszono mnie znów o to samo, żebym właśnie wprowadził, poznał jakby dwie marki ze sobą i dlatego też po prostu byłem redaktorem tego projektu jakby gwiezdnowojennego. So I talk to Lucasfilm almost every day. I travel out to San Francisco to Lucasfilm or the Lucas Ranch 4 or 5 times a year. And then, I haven't seen the full movie. That was kind of a joke. But I've seen, I can't say too much, but yes, I know what happens in episode 7. I've been walked through the film, I've seen a lot of the visuals. When I first saw that, I'm a Star Wars geek. I love 3 things in life. When I was a kid, I like Marvel, I like Disney, and I like Star Wars. so now I work for the perfect company. So when I watched that second trailer, literally when Han and Chewbacca came out, I cried. I was like, oh my God. So, for me to have seen parts of episode 7 and, had to walk through the film, it was like I was in tears almost the whole time. Like, can you rewind that? I was drying my eyes. Więc jestem w stałym kontakcie z Lucasfilm, praktycznie codziennie rozmawiam z nimi przez telefon i o kilka razy do roku odwiedzam to rancho Lucasa i po prostu w związku z tym jakby nie widziałem całego filmu, nie widziałem całej 7, to troszeczkę was podpuszczałem, ale widziałem bardzo dużo jej fragmenty tego filmu i muszę wam powiedzieć, że jakby moje 3 ukochane rzeczy, jakimi się zajmowałem jakby od dziecka do właśnie Gwiezdne Wojny, Disney i Marvel, więc pracuję po prostu dla wymarzonej jakby trójcy, dla najlepszej firmy na świecie i dla mnie to był bardzo emocjonalny moment, kiedy zobaczyłem właśnie w epizodzie 7 tę scenę, kiedy pojawia się Chewbacca i pojawia się Han. No, naprawdę popuściłem łzy z oczu, po prostu miałem ciarki na rękach i tak dalej. Po prostu spytałem się, czy możesz to przewinąć. Chcę to zobaczyć jeszcze raz, to było dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie. Jeszcze jedno pytanie o kulisy Marvela. Głośno było o przenosinach Marvela ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, that's won't happen. Marvel. When Stan Lee created Marvel is he always said the Marvel's the world outside your window, and outside so many Marvel characters' windows is New York City. So we have Spider-Man, we have the X-Men, we have the Avengers, all these kind of characters. But we always say that the biggest character who's been in more comics than anyone is New York City. So we consider New York kind of the character of the Marvel universe, and Marvel is so based and set in New York that we probably will not move. I mean, there has been talk about it, but it's always been rumor. So our film division, our animation division, and video games are in the West Coast, but publishing and licensing will always remain on the East Coast. Nie, to się tak naprawdę nigdy nie wydarzy, ponieważ takie przenosiny, ponieważ Marvel od początku jakby zakładał, że ten świat to ma być ten sam świat, który czytelnicy czy widzowie mają jakby za oknami, a to co mają zazwyczaj za oknami to jest właśnie Nowy Jork, więc wszystkie najważniejsze historie, wszyscy najważniejsi bohaterowie właśnie tam się pojawiają i traktujemy też Nowy Jork w związku z tym jako po prostu postać. Więc o ile część już znajduje się na zachodnim wybrzeżu, to zawsze tam, gdzie powstają właśnie Editors. Główni redaktorzy i tak dalej, właśnie te najważniejsze szyfry są wszystkie jednak na wschodnim wybrzeżu. 2 lata temu zostałeś uznany za najlepszego Twittera w branży. Na czym polega ten sekret? To znaczy, o czym tweetujesz, że wszyscy chcą to czytać? I think the secret to Twitter and to any kind of social media is really to just be honest. It's just to let your personality come through. And it's like, I don't just talk about comics, I talk about my other loves, I talk about my cat. I talk about food, which I love. So there's certain things that bind people no matter what country you live in. And even though I work in comics, so many non-comics people follow me because they like what I write about other things. So it's just having a broad range of interests, and it's just really being honest, speaking with your own voice, not like you're promoting anything. And it's being honest with people back. It's making a connection.
connection where they know they can trust you to give them the answer. And everything I'm tweeting tends to, affect different people in different ways. Więc kluczem do Twittera, tak samo jak do wszelkich innych mediów społecznościowych, jest moim zdaniem po prostu szczerość. I mimo, że zajmuję się komiksami, to moje tweety nie są wyłącznie o komiksach, też piszę o swoim kocie, o jedzeniu, które mi smakowało. Po prostu staram się być taki autentyczny i szczery, żeby nie sprawiać takiego wrażenia, że coś na siłę, nie wiem, promuję i tak dalej, że to jest narzędzie właśnie promocji. I w ten sposób dostaję też jakby tą zwrotną szczerość od ludzi, którzy wiedzą, że mogą ze mną wejść w jakąś interakcję taką po prostu rzeczywistą, jak międzyludzką. I to jest sekret jakby tego sukcesu. You should all follow me on Twitter. Wszyscy powinniście mnie followować na Twitterze. I think we have a question right here. The new Fantastic Four movie? Honestly, I have not seen it. But, just following the adventures online and everything leading up to it and, knowing what went on, it's just, it just feels that the Marvel movies that work, the Marvel movies that we tend to make, and some of the other movies that have come out over the years, are the best movies are the ones that stay truest to the comic books, that stay truest to the origins. Because Marvel heroes, it's not just about the character in the mask, it's about the person underneath. It's about Peter Parker as much as it's about Spider-Man. It's about Steve Rogers as much as it's about Captain America. So as long as the movies have humanity and have a heart like the comic books, those are the best movies. The movies that do the worst are the ones that tend to veer away from the comic books, like the new Fantastic Four movie. Więc pytanie było, skoro już jesteśmy przy tym temacie szczerości, to co sądzisz o nowym filmie o Fantastycznej Czwórce? I odpowiedź mi szczerze, nie widziałem go jeszcze, ale tak obserwując jakby wszystko to, co się dzieje wokół tego filmu, co za nimi pisane, nasuwa mi się taka refleksja, że w przeszłości wszystkie filmy Marvela, te, które najbardziej się udały, które po prostu odniosły największy sukces, to były właśnie te historie, które najsilniej są powiązane i osadzone właśnie w komiksowym oryginale, bo właśnie nie chodzi o przede wszystkim właśnie chodzi o pokazanie zarówno tej postaci w masce, ale też tego człowieka, który jest pod nią, więc historia na przykład o Kapitanie Ameryce będzie równie związana z Steve'em Rogersem i tak samo kiedy mówimy o Spider-Manie, tyle samo miejsca powinniśmy poświęcić Peterowi Parkerowi i to właśnie robią komiksy, a wydaje mi się, że tego zabrakło w nowym filmie o Fantastycznej Czwórce, tej ludzkości postaci. What did you think of the new Fantastic Four movie? Co o tym myślałeś? Okay. But there's a trend in Hollywood a lot where producers and directors and writers think that they can take the original source material and make it better. And that's often not the case. Things were popular with people for a reason. And sticking to that script or sticking to that text or that book or that comic book is sometimes the best way to go. And the best writers and directors and producers know that the less you change something, the better it will be. Uważam, że ten problem właśnie polega na tym, że część redaktorów czy scenarzystów po prostu biorą ten materiał źródłowy, ten oryginał i myślą sobie, że w jakiś sposób ulepszą. Jednak zazwyczaj po prostu to wywiera zupełnie odwrotny skutek. I historia pokazuje, że po prostu im mocniej trzymasz się oryginału, po prostu musisz zwrócić uwagę na to, że on był popularny nie bez powodu. I im mniej go zmienisz, tym większy odniesiesz sukces. Kiedy zerkałem do twojej biografii, zobaczyłem, że zaczynałeś od mang. Jako redaktor mang, zresztą próbowałeś też bawić się klimatem mangi w ramach wydawnictwa Marvel. Czy wciąż masz jeszcze słabość do tego gatunku? Yeah. I love manga. I love everything Japan. I lived in Japan for 5 years. My wife is Japanese, and we go back 5 or 6 times a year. So to this day, I still love everything manga related. It was another one of those things where I was in high school. Manga was different for me. It was something that was different from American comics. It was a combination of like American comics and Star Wars and sci-fi, and I fell in love with it. And that love still continues to this day.
Tak, wciąż jestem